Cześć, tutaj Mateusz i Kasia, czyli vlog Podróż przez Azję. Zadajecie pod naszymi filmami sporo pytań, ile kosztuje taki tuk-tuk, jak go wypożyczyć. I w dzisiejszym filmie opowiem Wam właśnie, jak to zrobić. Zapraszamy do oglądania. Na Sri Lance mamy 3 główne marki tuk-tuków. Tu jest najbardziej popularny, to jest Bajaj RE. Na co zwrócić uwagę przy wypożyczaniu tuk-tuka, to aby miał silnik 4-suwowy, bo jeszcze starsze typy mają silnik 2-suwowy, więc wiecie, tam trzeba mieszać olej, trzeba bardziej o niego dbać. A tak jak tutaj mamy silnik 4-suwowy, z tego co pamiętam ma 200 cm sześciennych, chyba 6 koni mechanicznych. To jest najlepsze rozwiązanie. My w ogóle mamy jakąś specjalną wersję, podobno nazywa się Safari, Bajaj Safari. Tu ma jakieś oznaczenia RE Sport. Często jak gdzieś się zatrzymujemy, to lokalsi podchodzą i dotykają go, macają, bo tu mamy jakieś fajne siedzenia. Są zachwyceni, że mamy jakąś fajną wersję. No, trudno jest mi powiedzieć, czy jest rzeczywiście jakaś fajna. No to rzeczywiście troszeczkę się różni, bo ma tutaj takie ochraniacze gąbkowe i rzeczywiście właśnie ma ładne siedzenia. To chyba jedyna różnica, jaka jest między takimi zwykłymi tuk-tukami i naszym. Tutaj mamy jeszcze bajer w postaci koła zapasowego, ale to jest tylko bajer, to jest atrapa, ale ładnie wygląda i ładny taki tuning w związku chyba właśnie z tym, że to jest wersja Safari. Fajny bajer, wszyscy też na to zwracają uwagę. Zanim przejdziemy do konkretów, czyli do cen, ile to kosztuje, musimy zacząć od podstaw, czyli żeby jeździć tuk-tukiem po Sri Lance, musimy mieć odpowiednie uprawnienia. Ogólnie musimy posiadać prawo jazdy kategorii B w Polsce i wyrobić sobie międzynarodowe prawo jazdy. Mamy dwie konwencje prawa jazdy międzynarodowego, genewska i wiedeńska. W tym wypadku potrzebujemy mieć prawo jazdy międzynarodowe w konwencji genewskiej, ale to jeszcze nie wszystko. Potrzebujemy jeszcze na podstawie tego prawa jazdy międzynarodowego wyrobić sobie tutaj lokalne prawo jazdy, to się nazywa AAC. Wyrobienie tego lokalnego prawa jazdy kosztuje około 4000 rupii, czyli około 120 zł. My tutaj wyrabialiśmy bezpośrednio przez agencję turystyczną, z której wynajmowaliśmy skuter i to płaciliśmy za to 5000, to trzeba zapłacić z góry jeszcze przed przyjazdem tutaj na Sri Lankę, dzięki czemu mieliśmy po prostu wyrobione to już od razu pierwszego dnia. Obowiązkowe jest też ubezpieczenie tuk-tuka. Nie wiem do końca jak to wygląda, ponieważ to już dostaliśmy w pakiecie z firmy, z której wypożyczaliśmy tuk-tuka. No i teraz możemy przejść do konkretów. Może też jeszcze zacznę, gdzie wypożyczyć takiego tuk-tuka. Można poszukać na internecie i głównie ceny jakie znajduje się to jest około 17-18 dolarów, więc dosyć sporo za jeden dzień. Nam udało się znaleźć miejsce, gdzie można wypożyczyć tuk-tuka za około 10 dolarów za dzień. Dokładnie umówiłem się na cenę tutaj w rupiach lankijskich i płacę 1300 rupii za dzień, to jest około 35 zł za dzień. I dodatkowe koszty, czyli wyrobienie lokalnego prawa jazdy to jest 5000 i ubezpieczenie, za ubezpieczenie trzeba dopłacić jeszcze 8000 rupii za miesiąc, to jest około 216 zł. A tak jak wcześniej wspomniałem, 5000 rupii za lokalne prawo jazdy to jest 135 zł, to jest jednorazowe, a ubezpieczenie jest za miesiąc. Miejsce, z którego my wypożyczaliśmy tego tuk-tuka, to jest taka agencja, lokalna agencja turystyczna w Negombo, nazywa się Alma Tours. Dam Wam namiar w opisie filmu. Mają swoją stronę na Facebooku, można się z nimi kontaktować. Ja właściwie cały kontakt, włącznie z rezerwacją, przeprowadziłem przez po prostu wiadomości facebookowe. Jeszcze co do cen, wydaje mi się, że płacimy dosyć właśnie niedużo, tak jak wcześniej wspomniałem. Spotkaliśmy też Rosjan, którzy jeździli tuk-tukiem, jeszcze tak ogólnie w ogóle jedną albo dwie pary, w sensie turystów spotkaliśmy jeżdżących tuk-tukiem, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo mało popularny sposób podróżowania po Sri Lance. Wzbudzałem bardzo dużą atrakcję, ale o tym opowiem za chwilę. I tak jak właśnie wcześniej wspomniałem, taka normalna, najbardziej popularna cena to jest około 17-18 dolarów za dzień. My rezerwowaliśmy tego tuk-tuka ze sporym wyprzedzeniem, bo jeszcze chyba z 2 miesiące przed naszym wyjazdem.
i udało nam się właśnie osiągnąć taką cenę około 10 nie, to nawet wychodzi chyba 9 niecałych dolarów za dzień. Można troszeczkę negocjować, jeżeli wypożycza się na trochę dłużej, jak powiedzmy na miesiąc, co najmniej na miesiąc, wtedy można troszeczkę jeszcze zejść z ceną. Jak już przyjechaliśmy, odbieraliśmy naszego tuk-tuka, to dostaliśmy informację, że teraz obecnie koszt wypożyczenia to jest 10 euro za dzień, więc dosyć sporo, już sporo więcej. Więc myślę, że teraz to robi się coraz bardziej popularne. Myślę, że dzięki temu właśnie filmowi w Polsce zrobi się to też trochę popularniejsze, bo sporo osób pyta, sporo osób jest tym zainteresowanych, więc myślę, że to będzie coraz bardziej popularne, coraz więcej ludzi będzie z tego korzystać. Jest też możliwość wypożyczenia dużo taniej, myślę, że o połowę taniej, ale to trzeba by zrobić zupełnie na własną rękę. Słyszałem też o takich możliwościach, czytałem jakieś takie zagraniczne blogi, że ludzie wypożyczyli, czy tam polecali to wypożyczyć w ten sposób, żeby po prostu zaczepić jakiegoś tuk-tukowca gdzieś na mieście, tylko poza tymi głównymi ośrodkami turystycznymi, nie w Negombo, nie w Colombo, gdzieś troszeczkę dalej odjechać, tam spróbować dogadać się z jakimś lokalnym kierowcą tuk-tuka i można wtedy zejść do połowy tej ceny, o których ja wymieniałem, może 2/3 tej ceny, tylko że wtedy trzeba wszystko załatwić na własną rękę. Trzeba załatwić własnoręcznie prawo jazdy, tutaj lokalne, trzeba mieć jakiś wzór umowy, którą podpisać, ponieważ no, tuk-tukowcy są zupełnie do tego nieprzygotowani, nawet nie wiedzą, jak do tego podejść i to jest jakby taki problem. Trzeba też jakieś, nie wiem, czy nie jest potrzebne jakieś specjalne ubezpieczenie. Tutaj zdecydowaliśmy się po prostu załatwić to przez agencję tą turystyczną, ponieważ wszystko mieliśmy w pakiecie, dogadałem się przed przyjazdem. Z góry miałem już od razu, jak przylecieliśmy, już miałem wyrobione lokalne prawo jazdy, po prostu wsiadłem niemalże w tuk-tuka i mogłem od razu jechać. Więc no to jest niezaprzeczalny plus. Trochę drożej, ale wygodniej, a dodatkowo właśnie trafił nam się po prostu nówka tuk-tuk. Jak go odbieraliśmy, miał przejechane 1400 km, więc no po prostu mieliśmy naprawdę super szczęście i super maszyna. Jazda tuk-tukiem jest dosyć prosta. Jeżeli jesteście zaznajomieni z jazdą motocyklem, to będzie to dosyć podobne. Mamy kierownicę taką jak w motocyklu. Tutaj mamy sprzęgło, normalnie tak jak w motocyklu. Mamy gaz jak w motocyklu. Hamulec mamy pod prawą nogą. Jedyne co się różni od motocykla to sposób zmiany biegów, ponieważ aby zmienić bieg musimy wcisnąć sprzęgło i biegi zmienia się tutaj w manetce, przekręcając manetkę do przodu albo do tyłu. Musimy pamiętać jeszcze, bo to jest stary silnik, stary rodzaj silnika z gaźnikiem, więc musimy pamiętać o ssaniu, jak jest nierozgrzany silnik. I mamy 4 biegi, jedynka w tą stronę, tutaj jest luz, podobnie jak w motocyklu, dwójka, trójka i czwórka. Dosyć nietypowo włącza się bieg wsteczny, ponieważ musimy tutaj pociągnąć za taką wajchę. To w różnych tuk-tukach jest różnie rozwiązane. W naszym jest, z tego co zauważyłem, inaczej niż w innych, ponieważ zazwyczaj wsteczny włącza się tutaj. W ten sposób włącza się wsteczny w większości tuk-tuków. My mamy tutaj hamulec ręczny. I jak pociągniemy tą wajchę do przodu, możemy wtedy wrzucić normalnie jedynkę i jedziemy do tyłu. Co tu mamy jeszcze? Jakie przyciski na kierownicy? Mamy klakson, mamy światła postojowe i mijania, mamy wycieraczkę, przydaje się bardzo wycieraczka, mamy światła krótkie i długie i kierunkowskaz. I to wszystko, co jest tutaj do możliwości obsługi w tuk-tuku. Stoimy właśnie na jednej z wielu stacji benzynowych, to jest taka troszeczkę mniejsza, lokalna. Ogólnie stacji benzynowych jest bardzo dużo. W większych miejscowościach jest co najmniej kilka stacji benzynowych, w mniejszych miejscowościach czasami trzeba tankować z jakichś takich lokalnych sklepików. Na Sri Lance mamy 3 rodzaje benzyny do wyboru.
Głównie sprzedawaną jest niskooktanowa 92-oktanowa, która kosztuje 117 rupii. Jest to urzędowo ustalona cena. Na wszystkich stacjach benzynowych obowiązuje ta sama cena. 117 rupii to jest około 3,16 zł. Możemy też kupić 95, kosztuje 129 rupii, czyli około 3,48 zł. Oczywiście jeszcze olej napędowy, który kosztuje 95 rupii, to jest około 2,57 zł. Jeszcze taka ważna informacja, na stacji benzynowej zawsze tankuje obsługa. My tylko podjeżdżamy, odkręcamy korek, czasami po prostu dajemy kluczyk, oni odkręcają, oni zawsze tankują i tylko płacimy i odjeżdżamy. Co do spalania tuk-tuka, tuk-tuk przejeżdża mniej więcej na 8 litrach benzyny, to taka jest pojemność zbiornika paliwa 8 litrów. Przejeżdża na tym około 160 km przy prędkości takiej przelotowej, szybkiej 60. Właśnie to od razu też Wam powiem, prędkość taka przelotowa maksymalna to jest gdzieś 60. Najszybciej jechaliśmy chyba około 70-75, ale to już był strach, po prostu strasznie wył. Już po prostu silnik miał za wysokie obroty, więc właśnie przy prędkości 60 około 160 km, czyli wychodzi z tego około 4-5 litrów na 100 km. I tak na koniec jeszcze o podsumowanie, jakie są plusy i minusy tuk-tuka w porównaniu na przykład do skutera. Więc na pewno plusem będzie to, że mamy dach. Dach się przydaje praktycznie w każdej sytuacji, bo jak jesteśmy w tropikach, to jest albo słońce, albo deszcz. Jak jest słońce, no to mamy cień. To jest bardzo przydatne, bo na skuterze nieraz się spaliliśmy, po prostu ręce są całe potem popalone od słońca, jest naprawdę gorąco, a jak nie ma słońca, to jest deszcz. I znowu mamy dach, możemy się zapiąć z boku w tuk-tuku, więc my jesteśmy chronieni od deszczu, możemy jechać w deszczu bez problemu. No to są na pewno największe dwa plusy. Co bym jeszcze tu wymienił? Na pewno wygoda, ponieważ wygodnie się siedzi. Na skuterze zazwyczaj jak przejechaliśmy około 100-120 km, to byłem padnięty, a tuk-tukiem nasz rekord jednego dnia przejechaliśmy chyba około 200 km i nie było jakiejś wielkiej tragedii, jest wygodniej, szczególnie dla pasażera jest dużo wygodniej. No i mamy więcej miejsca na bagaż. Tak teoretycznie myślę, że tuk-tuk jest najwygodniejszy na dwie osoby, na kierowcę i pasażera. Maksymalnie 3 osoby, ponieważ z tyłu jak położymy bagaż, to jeszcze na 2 osoby to już tak jest średnio wygodnie. To już jest maksymalnie. Jeżeli miałbym wymyślić jakieś minusy, to coś tak bardziej trochę na siłę. Więcej pali, no to taki dyskusyjny minus. Powiedzmy ze 2 razy więcej pali niż skuter, może do 3 razy więcej. Mniej zwrotny, gorzej jest się przyciskać w jakichś korkach. Trudniej gdzieś zaparkować, ale to chyba tylko tyle. Jeżeli macie zamiar przyjechać na Sri Lankę, to bardzo polecamy wypożyczenie sobie tuk-tuka. Jest to naprawdę super frajda. Spędziliśmy 2 miesiące tuk-tukiem podróżując po Sri Lance. Zjechaliśmy od południa przez północ, wschód, zachód. Gdy bylibyście jeszcze zainteresowani naszymi przygodami na Sri Lance, nagrywamy także vlogi prawie codzienne, więc możecie kliknąć tutaj albo tutaj w karty i tam Was przyniesie na playlistę z filmami ze Sri Lanki. Bardzo zapraszamy. Jeżeli jeszcze nas nie subskrybujecie, to możecie nas zasubskrybować chyba tutaj i będziecie z nami na bieżąco. Teraz właśnie kończymy, dzisiaj jesteśmy ostatni dzień na Sri Lance i jutro lecimy do Indii. Także zapraszamy do subskrypcji i bądźcie z nami na bieżąco, oglądajcie nas na razie. Pamiętajcie o łapce w górę.